Słuchajcie, przez ostatnie kilka tygodni testowałem 4 różne sprzęty audio, które towarzyszyły mi przez cały dzień. Dzięki czemu pokażę Wam dzisiaj ekosystem wellness, który sprawia, że możemy mieć kilka różnych urządzeń i one będą się idealnie uzupełniały, ale niektóre z nich będą mogły nawet je zastąpić. Więc warto jest zapoznać się z kilkoma różnymi rodzajami, żeby finalnie wiedzieć, co będzie dla Was najlepsze. Dziś na warsztat biorę 4 produkty. Aeroclip, Aerofit 2 Pro, głośnik BoomGo 3i i słuchawki do spania Sleep A30. Markę Soundcore możecie już znać z naszych poprzednich materiałów. Ja jestem absolutnym ich fanem, bardzo lubię ich produkty, bo one są zawsze dobrze wycenione, jeżeli chodzi o cenę do jakości i możliwości. W tym przypadku nie jest inaczej, szczególnie, że w tym momencie mają oni jeszcze promocję na swojej stronie, ale o tym wszystkim dowiecie się oczywiście z opisu tego materiału. A my zacznijmy od pierwszych słuchawek, czyli Soundcore Aeroclip. To są słuchawki typu otwartego, tak zwany clip-on, czyli one leżą tutaj na naszej małżowinie usznej, nie wchodzą do naszego ucha i też go tutaj nie blokują. Pierwsze co czujemy, gdy je zakładamy, to w sumie nic, bo ich masa to jedyne 6 gramów. Pałąk wykonany jest z drutu tytanowego, który jest z pamięcią kształtu i ma grubość niecałych 5 mm. Jest on pokryty miękkim TPU i idealnie dopasowuje się do kształtu każdej małżowiny usznej, więc niezależnie od tego, jakie macie ucho, na bank je do swojego dopasujecie. Główka to przetwornik, który jest teraz o 37% mniejszy niż w poprzednich modelach Soundcore'a tego typu. I to faktycznie czuć, bo on nie blokuje nam kanału słuchowego. On tutaj, jak widzicie, gdy jest założony, siedzi on na tyle blisko kanału słuchowego, że dźwięk jest dobry, a tutaj w sumie nawet dalej mógłbym włożyć palec. Przetwornik z powłoką tytanową ma średnicę 12 mm. Oczywiście mają też certyfikat HRS Audio i można w nich włączyć tryb wirtualnego basu. To zmienia postrzeganie tych słuchawek, bo ogólnie słuchawki typu otwartego mają to do siebie, że dźwięk nigdy nie jest taki czysty, taki mocny. A one właśnie po włączeniu tego trybu sprawiają, że ten dźwięk jest pełniejszy, żywszy. I to jest serio niezłe. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale to po prostu działa. I co najważniejsze, nie mamy takiego poczucia, że to jest taki dźwięk, jakbyśmy byli pod wodą albo w jakimś akwarium. To tutaj w ogóle nie występuje. Dodatkowo mają one 4 mikrofony i siateczki blokujące wiatr, a także wykorzystują algorytm AI do usuwania hałasu z naszego głosu. Do tego dochodzi do 8 godzin pracy na jednym ładowaniu, a razem z etui ten czas wyniesie aż 32 godziny. Obsługują one Bluetootha 5.4, a także mają funkcję multipoint, czyli mogą być podłączone jednocześnie do 2 urządzeń, np. do telefonu i laptopa. Są one też w pełni odporne na pot i deszcz, bo mają certyfikację IP55, więc nawet bieganie w deszczu nie jest im straszne. Aeroclip to słuchawki idealne, gdzie chcesz mieć dostęp do podcastu, muzyki, rozmów telefonicznych czy wideokonferencji, ale nie chcesz się odizolować od świata zewnętrznego. Do tego będą one idealne, a do tego dostępne są w różnych kolorach, więc każdy dopasuje je do swojego stylu. Teraz czas na Soundcore Aerofit 2 Pro, czyli słuchawki 2 w 1. Ja wiem, że one na pierwszy rzut oka tak nie wyglądają, ale takie naprawdę są. Gdy założymy je na swoje ucho, to zwróćcie uwagę, że one faktycznie są słuchawkami typu otwartego, bo nadal nie blokują naszego kanału słuchowego. Ale to w ustawieniu na pierwszym i drugim poziomie. Natomiast gdy przełączymy je na poziom 4 bądź 5, to one wtedy wchodzą w nasz kanał słuchowy i nas izolują od otoczenia. I uwaga, one wtedy w ogóle zmieniają tryb equalizera, bo wtedy on staje się pełniejszy, przyjemniejszy, zupełnie inaczej działa niż w trybie otwartym, a także wtedy też włącza się ANC w trybie adaptacyjnym 3.0 i ono 380 000 razy na sekundę analizuje to, co dzieje się wokół nas i 180 razy na minutę reaguje na te sygnały. Więc nawet jeśli jakiś głośny motor pojawi się obok nas, to one nam go wyciszą szybko, a nie, że zdarzy się to za sekundę bądź 2, gdy już na przykład ten motor przejedzie. Do tego przetwornik z kompozytową membraną ma średnicę 11,8 mm. Mają one certyfikat HRS, a także obsługują kodek LDAC, więc jakość dźwięku jest absolutnie na najwyższym poziomie. A sam dźwięk w trybie Open Air jest przestrzenny, ale nadal dobry jakościowo. To absolutnie Soundcore robi świetnie, że te słuchawki dopasowują ten equalizer do sposobu słuchania muzyki i to faktycznie działa, bo gdy zmienimy ten tryb na douszny, to equalizer jest totalnie inny, wzmacnia basy i zwiększa klarowność tego dźwięku. I czujemy totalnie, byśmy mieli lepsze słuchawki, a to
dalej ten sam model. Słuchawki ważą 10,4 grama, więc są lekkie, a przez to, że nosimy je na naszym uchu, to nie czujemy ich ciężaru. Ponadto haczyki są miękkie, dopasowują się do naszego kształtu ucha i są pokryte silikonem. Są one też oczywiście w pełni odporne na wodę i pot, mają certyfikację IP55, obsługują Bluetootha w wersji 6.1, ale tu i możemy ładować bezprzewodowo. Dobra, czas na coś, co niezbyt często pojawia się u nas, ale zaskoczyło mnie swoją mocą i jakością dźwięku. To Soundcore Boom Go 3i. To głośnik, którego masa to zaledwie 380 gramów, a jego najdłuższy bok ma nieco ponad 10,6 cm, więc jest naprawdę mały, kompaktowy, idealnie mieści się w jednej dłoni, więc spokojnie zmieścicie go nawet w schowku w samochodzie, w plecaku, w mniejszej torebce i będzie on Waszym idealnym kompanem na nocne grillowanie, ogniska, imprezy, bo mimo tego, że ma zaledwie moc 15 W, to serio, no gra bardzo głośno i też czysto. To jest dla mnie zawsze największa bolączka właśnie takich małych głośników, że one, gdy włączymy je na bardzo dużą moc, to po prostu harczą. A tutaj to nie występuje. Ponadto, gdy położymy go właśnie w taki sposób, to on tutaj ma specjalne nóżki i ten bas z niego bardzo mocno rezonuje na powierzchni, na której on leży, więc tworzy on swego rodzaju subwoofer. I to naprawdę działa świetnie. Wiadomo, że to nie jest tak, jakbyśmy mieli wielką kolumnę, ale jak na takiego małego wariacika jest naprawdę nieźle. Ponadto możemy włączyć w nim 3 tryby brzmienia. Bass up, który faktycznie zwiększa bas i wtedy ta rezonacja jest bardzo mocna. Albo możemy słuchać go na trybie normalnym, wtedy ten bas faktycznie nie jest tak mocno wyczuwalny, choć wydaje mi się, że wtedy ten dźwięk jest trochę płaski, więc ja bym go raczej trzymał właśnie w tym trybie z basem. No i oczywiście, jeśli chcemy długo na nim słuchać muzyki, no to tryb Eco też jest dostępny. Ponadto bateria tego głośnika to 4800 mAh i on może służyć też jako powerbank dla naszego smartfona. Wystarczy, że wykorzystamy ten port USB-C zamiast do ładowania głośnika, to do ładowania smartfona i jak najbardziej jako powerbank on nam też posłuży. No i też nie bójcie się, że ten port jest tutaj jakoś niezalakowany, bo głośnik ma certyfikację IP68, więc nawet jak Wam cały wpadnie do basenu, to nic mu się nie stanie. No i słuchajcie, czas na ostatnie słuchawki, absolutnie moje ulubione z tego zestawienia i ja długo czekałem właśnie, żeby móc je przetestować. No i w końcu miałem taką okazję, czyli Soundcore Sleep A30. To słuchawki do spania, po prostu. Ja wiem, że większość z Was po prostu śpi w słuchawkach, które ma. I ja też tak robiłem, ale wiecie, jakie to jest irytujące, że de facto zasypiacie z tymi słuchawkami, one potem gdzieś Wam wypadają, gubią się, albo nagle się włączają po prostu, bo coś tam na nich klikniecie, no to te słuchawki eliminują wszystkie te problemy. Ich budowa, no to są takie po prostu malutkie pastylki, które idealnie wchodzą do naszego ucha. O, i teraz one nie wystają w ogóle poza nasze ucho, więc możemy nawet w nich spać na boku i nie będą nas uwierać. No to jest po prostu perfekcyjne. Ja bardzo lubię zasypiać przy jakimś podcaście, audiobooku, albo przy jakichś właśnie dźwiękach płonącego ogniska, albo szumu fal. I właśnie zawsze mnie irytowało to, że gdy już zasypiałem, to po prostu kładłem się na bok i nagle, po prostu ból jakiś, nie? Albo one wypadały. No tutaj to absolutnie nie występuje. Ponadto mają one specjalny tryb ANC, który jest zupełnie inaczej zestrojony z nimi, bo bardziej skupia się na dźwiękach klimatyzacji, jakimś szumie i chrapaniu i nie mamy takiego poczucia mocnej izolacji, tylko właśnie raczej eliminowania dźwięku, co jest totalnie inne niż w typowych słuchawkach dokanałowych. Ponadto tu i tutaj pełni też wieloraką funkcję, bo jest między innymi mikrofonem. To ono właśnie nasłuchuje tego chrapania, czy to naszego, czy naszej drugiej połówki, czy może sąsiada i eliminuje ten hałas. Te słuchawki mogą działać w 2 trybach. Albo w trybie Bluetooth, czyli po prostu łączymy je z naszym smartfonem, wybieramy tam właśnie jakiegoś audiobooka, podcast, czy po prostu muzykę, ale mają też tryb lokalny i wtedy to my właśnie w aplikacji wcześniej ściągamy sobie jakiś właśnie dźwięk. Czy to będzie właśnie jakaś sesja medytacji, czy będzie to właśnie szum fal, szum liści, czy na przykład właśnie płonące ognisko, to wgrywamy na nasze słuchawki i możemy zasypiać właśnie z dala od naszego smartfona. To jest absolutnie świetne. Ponadto one w swojej budowie są już pasywną izolacją, bo te nakładki silikonowe są podwójne i bardzo dobrze dopasowują się do naszego kształtu kanału słuchowego, a także idealnie go wypełniają.
Ponadto ten motylek tutaj dobrze siedzi tutaj na naszym uchu, w tym miejscu, więc one nam po prostu nie wypadną. No, to są słuchawki skonstruowane idealnie do spania. Na baterii działają one aż do 10 godzin, a etui pozwoli nam spać z nimi aż przez 5 nocy. No i teraz pytanie do Was. Która z tych propozycji jest dla Was najlepsza? Ja absolutnie zakochałem się w tych Soundcore'ach Sleep A30. Co noc je zakładam, są świetne, po prostu. Natomiast na co dzień noszę sobie te wariaciki. Więc ja tutaj czekam na Wasze komentarze i opinie o tych właśnie sprzętach, który Wy byście wybrali. No i oczywiście pamiętajcie o aktualnie trwającej promocji, która jest na stronie Soundcore'a, więc wpadajcie do opisu, patrzcie na aktualną promocję i ceny. No i co? Kupujcie i dawajcie znać, co finalnie wybraliście. Tymczasem my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Czołem!